Rozpoczynamy sezon 2026. Próba złowienia zimowej troci. Nie było dużej aktywności ryb, ale było zimowo i klimatycznie. Zapraszam do oglądania. W tym filmie więcej będę mówił głosem lektora. Budzik 5:30, śniadanko, herbata. Ja już w drodze, 6:30, warunki na drodze nieciekawie. Oczywiście przed łowieniem kawusia w samochodzie na niecodziennych warunkach. Robiona na palniku z pomocą drzazgi. A więc zdrówko i zaczynamy łowienie. Godzina 7:30. Pomadka na przelotki po to, żeby nie zamarzały. Równie dobrze można użyć wazeliny, ale ja nie miałem. Zaczynam od takiego woblera i będę obławiał rzekę wachlarzem, bardzo wolnym prowadzeniem. Już na pierwszej miejscówce Piotr miał 2 kontakty z rybą. No, można to nazwać kontaktem, bo takie właśnie delikatne dotknięcia to już może być oznaka kontaktu z rybą. Mi również zgasła obrotówka przy przetrzymaniu przy brzegu, co mogło oznaczać branie, no lub też nie. Trocie właśnie w styczniu potrafią tak bardzo delikatnie brać. Klimat łowienia jest nieziemski po prostu. Mamy z jakieś 15 cm śniegu. Jeśli chodzi o sprzęt, to używam wędki Travel albo Garcia Tormentor 240 cm, wyrzut do 60 g. Kołowrotek to jest Ryobi Virtus 4000, którego używam na szczupaki. I używam żyłki grubości 0,33 Katran Synapse. Kij na trocie polecam Wam większy, 2,70 w górę. No ja takiego póki co nie mam. Myślę, że na pewno łowiłoby się mi wygodnie dłuższym kijem. W pewnym momencie zauważyłem kłusownika, który ściągał siatkę. Oczywiście żartuję, to tylko Piotr, który rzuca odczepiaczem woblera na drugim brzegu. Obawiamy na razie tutaj konkretny odcinek. Skoro był kontakt z rybą, to musi być ich więcej. Piotr właśnie odzyskał przynętę za 100 zł odczepiaczem spod drugiego brzegu. Prawie jak złowienie ryby. Sukces. Taka blaszka idzie w ruch. Trzeba próbować. Trochę woblerami, trochę blaszkami. Trzeba się dopasować do humoru troci. Tu kolejne super miejsce na rybę za zwalonym drzewem, gdzie nul spowalnia. No idealne. Są już ślady wędkarzy, ale nie ma co się tym przejmować. I tak trzeba obławiać każde miejsce. No i powracam znowu do tego woblera. Mam takiego inny kolorek. Zwykły, niełamany. Jestem zwolennikiem używania plecionki na spinning, jednak przy minusowej temperaturze odradzam to i używam zawsze żyłki. Przekonałem się już o tym w tym roku, kiedy po prostu zniszczyłem sobie tę plecionkę. Dodatkowo amortyzuje ona odjazd dużych ryb. No i też, co ważne, nie przenosi tak wody na przelotki jak w przypadku plecionki. No i jest zaczep, no bez tego się nie obejdzie na pstrągowych rzekach. Na szczęście spotkałem wędkarza, który pomógł mi swoim odczepiaczem. Sam muszę się w taki zaopatrzyć, bo no to jest niezbędnik na rzece i bardzo szybko się zwraca. No 1 stycznia to jest taki dzień, gdzie wielu wędkarzy się spotyka nad rzeką. Bardzo wielu doświadczonych. Tutaj rzadko co spotyka się takiego amatora jak ja nad rzeką w te pierwsze dni stycznia. Na razie bez kontaktu z rybą u mnie.
Piotra 2 kontakty. Mówimy dalej. Zmieniamy miejscówkę i idziemy w dół rzeki. Z czasem śladów nad rzeką było coraz więcej i w takiej sytuacji zawsze obowiązkiem jest obłowić te miejscówki, na których w ogóle nie było śladów wędkarza. Jest już po 12, więc człowiek robi się głodny. Idziemy robić ognicho. Znowu na początku było branie i tu, i potem Była? Do takich chwil właśnie warto żyć. idzie 1 stycznia, torciowe rozpoczęcie. Jedna ryba spadła. Jeszcze były 2 pojedyncze kontakty. No i to wszystko. A co jest najważniejsze w łowieniu troci? W łowieniu troci? No, dać sobie czas i się nie zrażać. No i kombinować, nie kombinować, podpatrywać miejscowych, gdzie łowią. Wypatrywać jakichś śladów krwi itp. Wiadomo, no. To w myśliwskim fachu bywa. Jak chcecie zobaczyć, jak się łowi trocie, link w opisie do kanału Piotra. Na Wiśle i innych pomorskich rzekach, więc spadajcie. Jak ktoś zna dobre termosy, to można polecić, bo musimy pić zimną herbatę. Takie miejsca właśnie jak za zwalonym drzewem, jakieś spowolnienia, miejsca gdzie nurt zwalnia. To są właśnie dobre miejsca, gdzie trocie mogą odpoczywać po tarle. Fajne miejsce przede mną, spróbuję wyróżnić się takim łamańcem spośród tych setek przynęt, które dzisiaj wpadły do wody. Wypuściłem sobie woblera daleko. No próbuję szybszego prowadzenia, wolniejszego, jakiś pauz. Trzeba kombinować. A prędzej czy później da to efekt. Przy takiej ilości wędkarzy nad rzeką myślę, że trzeba próbować się wyróżnić przynętą. Założyć coś innego, inaczej poprowadzić. Jak spotykałem wędkarzy, to każdy łowił na woblery. Tylko też warto wtedy założyć jakąś blaszkę, blachę, obrotówkę. Z dnia 1 stycznia to by było na tyle. Pojechaliśmy jeszcze 3 na pół dnia, ale nie nagrywałem za dużo. No warunki były hardkorowe, było zimno i strasznie wiało. Z aktywności ryb słabo, ilość wędkarzy nad wodą taka sama jak 1. Przy końcu Piotrowi spadła duża ryba.
Porywy wiatru do 50 na godzinę. Odczuwalna temperatura minus 12. Rzeczywista minus 5. Czy wędkowanie w takiej pogodzie to już jest uzależnienie? Myślę, że tak. Warunki są nieziemskie, ale lecimy, nie śpimy. Walczymy o pierwszą troci. Dzięki bardzo za oglądanie. Sezon zaczęty. Może nie z przytupem, ale tak było ekstra. Zostaw lajka, doceń, że montowałem to po nocach. Zostaw komentarz i zostaw suba, żeby nie przegapić kolejnych przygód. Elo!